Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku naszego vloga. Dzisiaj jest niedziela rano i przejechaliśmy przez pół Polski właśnie do Świdnicy, do centrum TMT Moto Group, salonu marzeń, żeby pokazać Wam wyjątkowy, naprawdę wyjątkowy samochód, a jest nim Skoda Felicia KitKar. Moja historia z rajdówkami marki Skoda rozpoczęła się w 2018 roku, natomiast samochód, który stoi koło mnie, debiutował wtedy, gdy ja się urodziłem, czyli w roku 95. Debiutował w następstwie na przepisy, które powstały w 94 roku właśnie dla tego typu przednionapędowych samochodów typu KitKar i właśnie Felicia zadebiutowała na odcinkach w 95, a swoje największe sukcesy odnosiła w 96 roku. Samochód był wolnossący, miał pojemność pomiędzy 1,3 litra a 1,6 litra, ma napęd naprzód, to w rajdach samochodowych nie robi to aż takiego wrażenia, natomiast w przeszłości, właśnie pod koniec lat 90. te samochody typu KitKar, one rozpoczęły tak naprawdę rywalizację o klasyfikację generalną niektórych rajdów WRC, były po prostu bardzo szybkie. Dlaczego takie były? Bo były topowe, jeżeli chodzi o technologię, która wtedy była dostępna w latach 90. Były bardzo lekkie. Skoda Felicia, którą tutaj widzimy, waży niewiele ponad 900 kg. W pierwszej fazie, gdy ten samochód powstał w 1995 roku, miał silnik tylko o pojemności 1,3 litra, 136 koni mechanicznych. To z dzisiejszej perspektywy nie robi wrażenia, natomiast już ten pierwszy silnik pozwalał na rywalizację. Równolegle wypuszczony motor 1.5, troszkę mocniejszy. W 1995 roku już miały pierwsze sukcesy, natomiast w szczególności brakowało jednej rzeczy. Brakowało bardziej dynamicznego silnika w porównaniu na przykład do KitKara dostępnego od marki Peugeot, który w tamtych latach był jeszcze szybszy. No i Skoda zareagowała na to bardzo szybko, ponieważ już w 1996 roku we współpracy z marką Volkswagena przygotowała kolejny, znowu mocniejszy, lżejszy silnik. Taki silnik mamy właśnie w tej Felicji, która stoi tutaj koło mnie. 1,6 litra, 174 konie mechaniczne. Zakres użyteczności mocy i momentu obrotowego też był wyższy. Ten samochód tak naprawdę w 1996 roku osiągnął swoją maksymalną sprawność i zaczął walczyć o swoje największe sukcesy. 174 konie mechaniczne, 950 kg wagi. To teleportowało ten samochód do 100 km na godzinę w 5 sekund. W 1996 roku to robiło naprawdę niesamowite wrażenie i myślę, że sprawność tego samochodu, między innymi ze sprawą zawieszenia Proflex, które z pewnością tutaj Wam pokażemy, a także hamulców AP Racing, powodowało, że ten samochód nie był skuteczny tylko i wyłącznie na asfalcie, tak jak mi by się wydawało z perspektywy kierowcy rajdowego, że taka mocna ośka, lekka, jest w stanie na przyczepnej nawierzchni jechać bardzo szybko. Natomiast gdy obejrzymy ujęcia z przeszłości, które właśnie Wam pokazujemy, możemy zobaczyć, że ten samochód chodził prawdziwymi bokami po szutrze. Słynna scena, gdy wjeżdża na podium rajdu Nowej Zelandii praktycznie bokiem, pokazuje, że ten samochód również wspaniale prowadził się na luźnej nawierzchni i właśnie największe sukcesy, które potem odnosił w 1996 roku, wygrywając m.in. rajd Nowej Zelandii, rajd Australii, czy też podium w klasyfikacji generalnej na rajdzie Wielkiej Brytanii, pokazuje, że na szutrze ten samochód był równie dobry, albo może nawet lepszy w tamtych czasach, w tamtym regulaminie, niż na samym asfalcie. W tamtych czasach ta jednostka 1,6 litra była absolutnie topowa. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Skoda we współpracy z Volkswagenem stworzyli specjalnie do tego samochodu właśnie ten mocny, bardzo lekki motor, który wykorzystywał tak naprawdę wiele części z samochodów różnych marek. Właśnie tak w tamtych latach było z KitKarami, takich samochodów, których tutaj widzicie powstało około 40, że tak naprawdę to auto jest złożone z wielu różnych elementów, podzespołów, z różnych modeli, choćby dlatego, że mamy tutaj do czynienia z Felicją, która tak jak widzicie, żeby zmieściły się tutaj te 17-calowe koła, musiała być trochę poszerzona, co automatycznie zmienia geometrię samochodu i wymaga zastosowania innych elementów, również związanych z zawieszeniem.
Sam silnik jest połączony ze skrzynią biegów, 6-biegową skrzynią kłową, co oznacza, że nie trzeba było używać sprzęgła do zmiany biegów. 6 biegów, czyli naprawdę topowe rozwiązanie. Dzisiaj w autach WRC mamy 6 przełożeń, czyli przełożenia były krótkie, więc auto cały czas się rozpędzało. Przez to, że silnik jest wolnosący, ma dużą moc, relatywnie małą pojemność, to oznacza, że kręci się bardzo wysoko, więc te krótkie przełożenia są kluczowe, żeby auto nie traciło w żadnym momencie ciągu. Czasy, gdy ten samochód był produkowany, były trochę rajdowo inne. Samochody naprawdę były tymi seryjnymi, były też samochody homologowane, skąd lubimy wiele modeli, które jest usportowionych i jeżdżą właśnie po drogach z tych lat 90., z początku lat 2000, a to oznacza, że te samochody były trochę inne w swojej konstrukcji. Nasza Fabia Rally 2 Evo już od deski kreślarskiej ma być najszybszym samochodem rajdowym. Tu wykorzystywało się jeszcze wiele elementów seryjnego samochodu. Gdy spojrzymy do środka, mamy nieskończoną ilość kevlaru i widzimy, że te elementy tego samochodu są po prostu tak wyrzeźbione specjalnie. Nigdy nie widziałem tutaj na to zawieszenie Proflexa, na te zewnętrzne zbiorniczki mamy takie kevlarowe osłonki. W kevlarze oczywiście mamy cały zbiornik paliwa, mamy akumulator. Niesamowite są drzwi kierowcy, które sprawiają wrażenie tak specjalnie wyrzeźbionych z miejscem pod klatkę bezpieczeństwa. Każdy z elementów tego auta jest naprawdę bardzo lekki. Siedząc w środku, od razu to, co rzuca mi się w oczy i ma bardzo duże znaczenie i odróżnia stare rajdówki od tych najnowszych, to jest pozycja za kierownicą. Ta pozycja w starszych rajdówkach, ona jest po prostu taka jak w samochodach cywilnych, niedużo zmieniona. Dla mnie to jest niestandardowe, ponieważ ja siedzę już tak naprawdę bardzo daleko, zupełnie inaczej niż siedzimy w normalnej cywilnej odmianie Skody Fabia. Siedzimy oddaleni, kierownica też jest wyciągnięta, a tutaj siedzimy tak jak to właśnie w normalnej cywilnej Skodzie Felicji, co oznacza, że samo ułożenie kierownicy jest nietypowe. Myślę, że dla każdego, kto jeździł w tamtych czasach rajdówkami, to nie jest nic zaskakującego, natomiast dla mnie, kierowcy, który jeździ w latach 2018-2020, to jest coś zupełnie innego. Siedzimy oczywiście w fotelach kubełkowych. Klatka bezpieczeństwa jest mocno rozbudowana. Myślałem, że wtedy te klatki nie były aż tak rozbudowane, natomiast to też świadczy o topowej technologii tego auta w swoim czasie. Skrzynia biegów. Do skrzyni biegów sięgamy trochę w dół. To jest kówka, więc ciekawe jak z precyzją tej skrzyni biegów zobaczymy dzisiaj w trakcie jazdy. Mamy zrobiony specjalnie wyświetlacz tutaj, zastąpione zegary. Mamy przede wszystkim główny obrotomierz, dwie lampki, które informują nas, kiedy zmienić bieg. W przypadku tego samochodu było to powyżej 8000 obrotów, nawet z tego co się orientuję, 8500 obrotów. Do takich wartości ten samochód był w stanie się kręcić. Mamy procedurę startu, tutaj przycisk na kierownicy. Ciekawy przycisk kierowca tutaj ma po lewej stronie od swojej kierownicy. Dodatkowa chłodnica oleju w skrzyni biegów. Jeżeli chodzi o informację, ile zostało paliwa, to mają tylko i wyłącznie pilot tutaj po swojej prawej stronie. Samochód jest prosty, hamulec ręczny jest taki, można powiedzieć, schowany, tak jak w dzisiejszych czasach byłoby to w takim aucie typu track day, którym czasami jeździmy na tor, a czasami jeździmy cywilnie, ponieważ ja swoją hydrołapę mam dosłownie tutaj mam skrzynię biegów, wszystko jest na centymetry od kierownicy. Ta ergonomia dzisiejszego samochodu rajdowego jest dużo lepsza, a tutaj czuć po prostu ducha, adrenalinę, pasję, przygodę i ryzyko, którą mieli kierowcy rajdowi w latach 90., czyli samochód, który w wielu elementach przypomina tę cywilną odmianę. Obejrzeć i opowiedzieć o historycznym aucie rajdowym to jest jedno, natomiast dzisiaj mamy unikalną okazję, ponieważ ja przebrałem się w kombinezon i lada moment wsiadam za kierownicę Skody Felicji KitKar, żeby opowiedzieć Wam o wrażeniach z jazdy tym historycznym, legendarnym, 30-letnim blisko autem rajdowym. Także pakujemy auto teraz na lawetę i ruszamy na odcinek specjalny. Dojechaliśmy właśnie na Patelnie Walimskie, za nami pomnik Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza. Ciężko mi było wyobrazić sobie lepszy odcinek specjalny, lepszy kawałek drogi, żeby poczuć niesamowitość tego KitKara, który za mną stoi. Co prawda mamy 8 stopni, ta kostka jest śliska nawet gdy jest sucho, dzisiaj jest mokro, ale wsiadam za kierownicę, żeby poczuć te rajdowe emocje z lat 90.
jest obrotomierz, nie wiem czy widzisz, 1, 2, 3, 4 tysiące są w ogóle na dole. I potem dopiero. Tym by można było normalnie w rajdzie jechać. Tylko jest strasznie dziwna pozycja za kierownicą, tak jakbyś prowadził tira. Słuchajcie, jadę właśnie Skodą Felicją KitKar i powiem wam szczerze, to są naprawdę niesamowite emocje. Ja w życiu nie jechałem, po pierwsze, taką rajdówką z lat 90., a po drugie, no to nie jest replika, to jest prawdziwy egzemplarz. Niesamowity jest ten obrotomierz, te przyciski, ale to jak to auto jest bezpośrednie, to jest prawdziwy samochód rajdowy. Jest niezwykle zwarty, sztywny, to jest charakterystyka typowej rajdówki, a mówimy tu o aucie, które ma blisko 30 lat, także robi to na mnie wrażenie. Skrzynia biegów połowa działa niesamowicie precyzyjnie, hamulec ostry, bardzo dobrze reagujący, jest to prawda ślisko, a jesteśmy na slickach, natomiast to robi wrażenie, jak ten samochód jest bezpośredni i jak jest gotowy do rywalizacji. Chętnie pojechałbym po prostu nim w rajdzie. Nie no, to auto jeździ, ono żyje dopiero powyżej 6000 obrotów, kręci się gdzieś 8400. Jest taki strach, żeby nic się z tym autem nie stało, no bo jest to auto kolekcjonerskie. Słuchajcie, takich aut jest 40 na świecie, pewnie już tyle nie ma, tyle zostało wyprodukowanych. Niesamowite jest to, jak trzeba czekać na tą moc. 1,6 litra, wolno sące, 170 koni, ale dostępne tylko na samej górze. Ja dzisiaj jeżdżę samochodem turbo doładowanym z niesamowitym podtrzymaniem turbo, które działa w każdym zakresie obrotów. Tutaj nie można spaść poniżej 5,5-6 tysiąca obrotów. W momencie, gdy auto skakuje na obroty, trzęsie się ziemia, trzęsie się naprawdę wszystko. Co to jest w ogóle? Ty i weź to porównaj do samochodów supersportowych w ogóle. To jest nieporównywalne, ile rajdówka daje frajdy. Ja już wiem, dlaczego ci kierowcy rajdowi 25 lat temu oni tak prowadzili to auto całym ciałem, bo ono po prostu tego wymaga. No, dzisiaj w samochodzie siedzę na sztywno i tylko ruszam lekko rękoma, tak jak Sebastian Ogier czy ktoś, oni tak bardzo rajdowo jadą, a tu się jedzie całym ciałem. Normalnie jakby prowadzić zwykły samochód cywilny na odcinku rajdowym. Niesamowite. Słuchajcie, ten dzień wydawało mi się, że będzie zupełnie zwyczajny, jak jazda testowa samochodem, natomiast zwyczajny nie był. Przejechałem się Felicją KitKar na patelniach w Walimiu, w tej właśnie aurze i atmosferze. Czuję, że to jest prawdziwy samochód rajdowy. Emocje, które są związane z rajdówkami z lat 90. są zupełnie inne niż te nasze. W naszych pracują zawieszenia, wszystko dzieje się tak naprawdę, powiedziałbym, że w sposób łatwy. Żeby prowadzić takie auto, trzeba było je prowadzić całym ciałem i to było widać na onboardach najlepszych kierowców rajdowych właśnie z lat 90. Cieszę się, że miałem okazję i bardzo dziękuję TMT Moto Group ze Świdnicy, ponieważ spełnili moje marzenie, a Was serdecznie zapraszam do oglądania kolejnych odcinków naszych vlogów, gdzie postaramy się Wam pokazać kolejne fajne i ciekawe samochody i wydarzenia.